Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto kremowe z kawą i wiśnią. Zaczniemy od upieczenia biszkoptu czekoladowego i żeby go upiec potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajek, 80 g cukru, 2 łyżek kakao i szczypty soli. Bierzemy sobie miseczkę, do której wsypujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej i 2 łyżki kakao. I wszystko ze sobą mieszamy. Te wymieszane sypkie produkty będziemy używać później. Będziemy je przesiewać do przygotowania biszkoptu. Wszystko wymieszane, sitko do przesiewania przygotowane, a więc kontynuujemy. Druga miska, większa, do której dajemy 4 białka jaj. Żółtka zostawiliśmy na za chwilę do używania, szczypta soli, mikser i ubijamy białka na sztywną pianę. Piana jest już sztywna, więc możemy dodawać cukier. 80 g cukru dodajemy partiami. Troszeczkę sypiemy, troszeczkę mieszamy i tak do wykończenia. A po dodaniu całego cukru miksujemy tyle, żeby nie było słychać chrzęstu cukru w tej pianie. Wtedy możemy zacząć dodawać 4 żółtka jaj pojedynczo. Teraz na koniec musimy wszystko bardzo dobrze wymieszać i odstawiamy mikser. Do naszej masy przesiewać będziemy teraz wcześniej przygotowane mąki z kakao. Robimy to partiami. I mieszamy łopatką, łyżką drewnianą, ale już ręcznie, bez użycia miksera. Na koniec wszystko dobrze wymieszajmy, żeby mąka nie osiadła na spodzie, żeby nie przykleiła się do boków. To musi być bardzo dobrze wszystko wymieszane. Masa na biszkopt przygotowana. Wobec tego przygotowujemy sobie foremkę prostokątną w wymiarach 24 na 36 cm. Sam spód wykładamy papierem do pieczenia. Państwo tam widzą taką zakładeczkę, ona się później przyda. I do środka wykładamy masę na biszkopt. Rozprowadzamy po całej powierzchni foremki, wyrównujemy. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160-170 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy około 20 minut. Około, no bo każdy piekarnik piecze inaczej. Pod koniec pieczenia wbijmy patyczek, sprawdźmy, czy biszkopt się upiekł. Po upieczeniu blaszkę wyjmujemy z piekarnika, zrzucamy z wysokości 50 cm i zostawiamy, żeby biszkopt wystygł. Następnie odcinamy ranty blaszki od ciasta. Wyjmujemy biszkopt z foremki. Dzięki tej zakładce, o której wcześniej mówiłam, łatwo zdejmujemy papier do pieczenia.
Ponownie obracamy biszkopt górą do góry i ścinamy wierzchnią skórkę. Jeśli tego nie zrobimy, to ciasto nam się nie będzie trzymało. Biszkopt przygotowany, a teraz przygotujemy sobie poncz do nasączenia naszego biszkoptu. I poncz przygotujemy z 100 ml kompotu z wiśni lub wody, 2 łyżeczek cukru oraz 2 łyżek likieru amaretto i to jest opcjonalnie, jeżeli ciasta nie będą jadły dzieci. Do miseczki wlewamy 100 ml kompotu z wiśni lub wody, dodajemy 2 łyżeczki cukru i tak jak mówiłam, opcjonalnie 2 łyżki likieru amaretto, my go nie używamy. Wszystko ze sobą mieszamy. Wracamy do naszego biszkoptu. Z powrotem wylądował w foremce, w której się piekł, ale już ze świeżym papierem do pieczenia. I teraz nasączamy go przygotowanym ponczem. Można zużyć cały, nie trzeba. Spód przygotowany, wobec tego zajmiemy się warstwą wiśniową. Do warstwy wiśniowej potrzebujemy 300 g wydrylowanych wiśni z kompotu, 200 ml kompotu z wiśni, 2 łyżeczek cukru oraz 1 galaretki wiśniowej. Najpierw zajmiemy się wiśniami, które są wydrylowane, ale proszę sprawdzić, żeby gdzieś tam nie została jakaś pestka, bo podczas jedzenia ciasta połamiemy sobie ząbki. Odsączyliśmy je z kompotu, nasze wiśnie przekładamy do jakiegoś naczynia i blendujemy na gładką masę. Do zblendowanych wiśni dolewamy 200 ml kompotu z wiśni, i całość przelewamy do garnka. Dosypujemy 2 łyżeczki cukru, wszystko ze sobą mieszamy. Stawiamy na gazie i doprowadzamy do zagotowania. Jak wszystko nam się zagotuje, zdejmujemy z gazu i dosypujemy 1 galaretkę wiśniową. Wszystko dobrze musimy wymieszać, więc to szybciutko, szybciutko. Dosypaliśmy, wszystko dobrze wymieszamy. Zostawiamy, żeby masa wystygła i lekko zaczęła tężeć. A my zajmujemy się masą kawową. Do masy kawowej potrzebować będziemy 500 g twarogu z wiaderka, 300 ml śmietanki i kremówki 30%, 150 g cukru, 4 łyżeczek kawy rozpuszczalnej, 3 łyżek wody przygotowanej, 3 łyżek żelatyny oraz 100 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. Najpierw żelatyna. W miseczce 3 łyżki żelatyny zalewamy 100 ml wrzątku i mieszamy, żeby żelatyna rozpuściła się we wrzątku. Następnie zostawiamy, żeby przestygła. Teraz kawa. 4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej zalewamy 3 łyżkami wody przygotowanej i szybciutko mieszamy, żeby się kawa rozpuściła w tej wodzie. Pamiętajmy, żeby tam się żadne grudki nie zrobiły, żeby wszystko było jednolite. A teraz duża miska, do której dajemy 300 ml śmietanki kremówki 30%, mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki i ubijamy nabitą śmietanę. Śmietana ubita. Wobec tego sięgamy po kolejną miskę, do której dajemy 500 g twarogu z wiaderka,
dosypujemy 150 g cukru pudru i mieszamy mikserem jedno z drugim. Teraz do tego twarogu z cukrem pudrem przykładamy wcześniej ubitą bitą śmietanę. Wszystko nadal mikserem, może już w najmniejszych obrotach, łączymy ze sobą. Sprawdźmy, czy intensywność cukru w tej masie nam wystarczy, czy może trzeba dodać więcej. A teraz powolutku dolewamy wcześniej przygotowaną kawę. Dolewamy, nie od razu całość, tylko dolewamy troszeczkę, mieszamy, próbujemy, czy intensywność tej kawy w tej masie już nam wystarczy, czy może trzeba dodać, tak jak u nas. Próbujemy. Smak należy do Państwa. A teraz kolej dodać wystudzoną żelatynę. Małym strumieniem dolewamy, szybciutko mieszamy. Pamiętajmy, że żelatyna może opadać na spodzie, więc wszystko trzeba bardzo dokładnie wymieszać. I teraz tą masę kawową będziemy wykładać na wcześniej przygotowany spód biszkoptu. Jak Państwo widzą, masa sama się prawie tam rozprowadzi, trzeba jej lekko dopomóc, wyrównać. I blaszkę wstawiamy do lodówki, tak na około 10 minut. Chodzi o to, żeby masa kawowa stężała. Po tym czasie wyjmujemy blaszkę z lodówki, a jednocześnie nasza masa wiśniowa zaczęła też już tężeć, więc masę wiśniową wylewamy na masę kawową. Państwo widzą, robię to przez łopatkę, żeby nie porobiły mi się dziury w tej masie kawowej. Powolutku rozlewamy. Jeżeli trzeba, można dopomóc, trzęsąc foremką albo leciutką łopatką, rozkładając. W każdym razie masa jest na tyle jeszcze rzadka, że sama się rozprowadzi po całości. Foremka ląduje z powrotem w lodówce na około 15 minut, żeby obie masy stężały. A teraz z kolei zrobić bitą śmietanę. Bitą śmietanę zrobimy z następujących składników: 500 ml śmietanki kremówki 30%, 80 g cukru pudru, 1 łyżki żelatyny, opcjonalnie, i 80 ml wrzątku do rozpuszczenia tej żelatyny. W miseczce, jeżeli ktoś z Państwa używa żelatynę, to w miseczce rozpuszczamy 1 łyżkę żelatyny, dodajemy 80 ml wrzątku, rozprowadzamy w wodzie tą żelatynę i zostawiamy do przestudzenia. W misce ubijamy 500 ml śmietanki kremówki 30%, takiej mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki. Jeżeli śmietana jest dobrego gatunku i dobrze się ubija i stwierdzą Państwo, że nie potrzebują właśnie tej żelatyny, nie muszą jej używać. Jeżeli chcą sobie Państwo poczytać o rodzajach śmietany, jak się ubijają, jakiej są jakości, zapraszam do nas na stronę na taki wielki test śmietanek kremówek. Tam Państwo znajdą i mogą się zapoznać. A my w międzyczasie dodajemy 80 g cukru pudru, wszystko łączymy ze sobą. Tutaj proszę również spróbować, czy intensywność tego cukru w bitej śmietanie wystarczy, czy może trzeba jeszcze dodać. Kolej dodać opcjonalną żelatynę. Dodajemy, mieszamy. Wszystko przygotowane, wyjmujemy foremkę z lodówki i małymi porcjami nakładamy na masę wiśniową. Małymi porcjami, no bo żeby znowu nie uszkodzić tej masy wiśniowej. Rozkładamy szybciutko, bo to zaczyna nam gęstnieć. Wyrównujemy. A na koniec posypujemy całość 50 g pistacji, które posiekaliśmy dosyć drobno, i obsypujemy wierzch. Możemy leciutko łopatką przycisnąć te pistacje do masy, żeby jedno z drugim się zespoliło. Foremkę wstawiamy do lodówki na kilka godzin. Myślę, że na 12 najlepiej, wtedy wszystko się dobrze ze sobą zespoli, zastygnie. A na koniec ładnie wygląda,
pięknie smakuje. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.